Witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i zapraszam Was na sklepy używane w Niemczech. Zobaczymy, co tym razem nam się zaświeci w oko, co fajnego znajdziemy. Zobaczymy, może coś kupimy nawet. Zapraszam serdecznie na przegląd półek w Niemczech, sklepów używanych. Tu mamy taki ciekawy dzbanek, nawet taki chyba gdzieś jeszcze mam. Albo mi się rozbił, nie kojarzę w tej chwili. Miałam taki, ale u nas się jakoś tak dzbanki nie używa z tymi przykrywkami i zawsze te przykrywki gdzieś się zgubią, wyrzucą, bo to tak, no, u nas się to nie sprawdza, żeby przykrywka była jakaś. Ten kosztuje 5 euro. Co tu jeszcze jest? Takie podstawki często robią WMF za euro. Tu mam piękny świecznik. Taki chyba nie jest stary. To jest raczej taka ma wyglądać jak mosiąc, ale raczej nie jest bardzo cieniutkie. To jest, wydaje mi się, że jest to nowoczesne. Za euro. Na dole jeszcze mamy takie rzeczy. O, taki koszyczek i te sztućce, ale to są te same, co ostatnio pokazywałam. Tutaj mamy taki śmieszny dzbanek, zobaczcie, jakie ma ucho, o Matko Święta. Zobaczmy, co to jest, 9,50, więc nie mało. Arzberg, taki, ale nowoczesny. Tu mamy Fürstenberg za 3 euro. Taka o, filiżanka malusia. Tu mamy Bawaria. Też za 3 euro. Takie maleństwo. A to jest coś, wydaje mi się, made in Grecja. Jakiś suwenir chyba. Tu mam piękną Saucier Villeroy-Boch Riviera. Bardzo ładne. Za ile? 4,50. Rosenthal dalej stoi. Może ktoś go weźmie, kto weźmie całość. Wtedy to miałoby sens, naprawdę. Chociaż nie będzie tani, bo talerzyk kosztuje prawie 5 euro. Tu mamy już 10, 20, 30, 40, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110 euro cały komplet, więc może się wydawać, że jedna filiżanka jest tania, ale całość 110 euro. Cóż to za medal? Jakiś rosyjski. No tu mam jeszcze taką ładną bombkę. Za 5,50 trochę kosztuje. Tutaj dalej stoi ten piękny Villeroy-Boch zielony. Dalej za 120 euro. Także nie jest tani. I chyba nic tutaj nie ma takiego, co by mnie zawołało. Tu jeszcze jest z przodu fajny świecznik. Za 25 euro. Zobaczcie, jaki mosiężny. Z taką świecą, która jest zepsuta. O, zobaczcie. Tu się coś już źle dzieje. Powiem szczerze, że to jest chyba najsłabszy sklep, do których chodzę. I tutaj bardzo rzadko cokolwiek jest do kupienia. Na ogół nic nie ma. Dlatego tutaj rzadko jestem, bo nie jest po drodze. Więc
A jak tu też nigdy nic nie ma, no to po co tu przychodzić, nie? Nie wiem, dziwne. Tak słabo tutaj jest ten sklep zaopatrzony. Tu mamy jeszcze taki, no nie wiem, czy to kabaretem nazwać, chyba nie, bo to podwójne, ale fajne. Na jakieś łakocie. Tu mamy coś pięknego, starego, ręcznie malowanego. Piękne to, do czego to służyło? Sygnatura numeryczna, ale ładna. No tu z przodu jeszcze ładniejsze jest. Zobaczcie. O takie, 2,50. A tu mamy jeszcze taki stary pojemnik na kakao. Coś w tym typie, co ja mam, tylko że ja mam nie w takim a la holenderskim stylu, tylko bardziej taki, wiecie, on jest taki czarno-biały, czarno-brązowy, coś takiego. Ale ten też jest sympatyczny. Euro 50. Tu z tyłu mamy pojemniki na jajka. Euro za 4 sztuki. Crystal Glass, czyli kryształowe. Dorfschiessen. Dorfschiessen to na pewno nie jest nazwa, tylko to jest po prostu Dorfschiessen. To jest jakaś nazwa chyba miasteczka. Dlatego jest jeszcze rok 97. No tak tu nic więcej nie ma chyba. Jeszcze taka łyżeczka ładna. Tak, moi drodzy, jedyne rzeczy, które tu są dla mnie w tym sklepie, to taki piękny mlecznik. Bardzo ładne szkło. To stareńkie coś, co nie wiadomo do czego służy. Być może mogła być to cukiernica, ale cukiernica znowu powinna mieć jakieś, wiecie, na łyżeczkę. 2,50, niedużo. Ale co to jest? Nie wiadomo. Szukałam w internecie, nie znalazłam. No i ten pojemniczek też jest ładny. Jakby nie było. No, obstawcie. Co weźmiemy dzisiaj do domu? Trochę tu głośno dzisiaj, ale zobaczymy, może uda nam się coś nagrać. Przyszłam tutaj po spadochroniarza, bo w komentarzach przypominaliście mi, o czemu pani Kasia nie kupiła tego spadochroniarza, więc... ale go nie ma. To nic takiego. Słuchajcie, patrzcie. Taki ładny świecznik, 150 z mosiądzu. Myślę, że fajna cena. Co tu jeszcze jest? Chyba nic tu w tym miejscu do mnie nie woła. Chyba nic tu do mnie nie woła. A tutaj widzicie coś ciekawego? Ja tu widzę, że to jest chyba Thomas. Tak, to jest Thomas, to taki jest model, który nie do końca do mnie woła, ale jest bardzo wartościowy. To się na pewno nie zepsuje, jak ktoś kupi. Tutaj chyba też nic nie ma więcej. Serduszka po euro, o. Taką kurkę, to chyba nie jest kurka, to jest jakiś ptaszek. Ale coś wam teraz pokażę, aż się zaczynam jąkać. Tu popadacie z krzeseł. Patrzcie na to. Patrzcie na to. I już wam pokazuję spód. Proszę bardzo. Karol Tilsch. Piękny Karol Tilsch. Za ile? Za 9,50. No nie mało. Nie mało. Mam bardzo podobny z Ćmialowa. Ale jest bardzo podobny. Patrzcie, jakie chciałam wam pokazać, jaki tutaj jest wieszak. No nie mogę. I jaki owłóczkowany. Już kiedyś coś takiego widziałam, ale naprawdę ktoś się napracował.
No szok, fajne to. Nie wezmę, bo nie w moim typie, ale na pewno wyjątkowe. Tutaj mamy znowu obrosiki, ale tutaj ktoś postawił piękny, mile piec i nie idzie tutaj wejść. Ale nic tu nie zauważyłam takiego, co by mnie, że tak powiem, zachwyciło. Coś tu zauważyłam. O, właśnie to. Czyli Tomas, który zbieram, więc sobie wezmę. To są do jajek. Do jajek. Takie pojemniczki. Co tu jeszcze jest? Chyba nic nowego. Coś to nie sprzedaje jakoś. Rosenthal dalej stoi. No. A tutaj Leonardo też bardzo ładny. Podobają mi się te szklaneczki. Tu jeszcze mamy takie za euro. I tutaj te też są jeszcze, ale leciutkie. Bardzo leciutkie, za 2 euro. Nie wiem, czy to ostatnio było. Za 4,50. Jakoś nie pamiętam. A tutaj co mamy? Popatrzcie, Tomas też takie rzeczy robi. Za 4 euro. Do kiełbasek. Do kiełbasek chyba euro 50. To takie niewygodne. Tu mamy taki malutki nożyk do chyba smarowania chleba. A tu Maybach. Jakiś nóż Maybach. Wiem, że takie auto jest, ale że noże. Jakieś łyżki to jest na pewno do makaronu, nie? Za euro 50. Ta też jest ładna, z takim drewnianym trzonkiem. To jest... Tam pisze tylko rostfrei, czyli nierdzewka. A tu mamy takie jabłuszko do krojenia, maleństwo, ale garnek do mleka z WMF-u za 7,50, już starszy, ale kto wie, może dalej dobry, raczej. Tu już chyba nic więcej nie ma. Jakiś kubek. Ale tu nie ma żadnych staroci. Idziemy z drugiej strony. A tutaj, no nie wiem, spójrzcie sami, czy coś tu jest takiego, co warto kupić. Cynowe takie kieliszki. Euro sztuka. To już widziałam ostatnio. Z marmuru. Takie na sól i pieprz. Całkiem ładne, powiem szczerze. 4 euro sztuka. I parę misiów jeszcze zostało. Tutaj mamy takie pierścienie na serwetki. Chyba drewniane. Coś takiego. Chyba 50. Tutaj mamy takie z Ikei kubki. Zresztą nie wiem, czy jeszcze są bardzo modne, ale
Swego czasu były bardzo modne. Bardzo, bardzo. I co tu jeszcze jest? To mamy chyba taki kubeczek na szczotkę do zębów, coś podejrzewam. No i chyba tyle. Tutaj więcej nic nie ma. A tutaj nie będę Wam wszystkich ich pokazywać, ale coś zauważyłam. Oto. To zobaczcie, jak on jest piękny. Chyba jest z damaszku. Bardzo ładny, taki lekko błyszczący. Nie jest drogi, za 3,50. Bardzo ładny ten obrus. Zobaczymy, zastanowię się nad nim. Coś tu jeszcze mnie zawoła. Chyba nie. Zobaczcie, tutaj na tym stojaczku znalazłam takie okulary. To nie jest nic markowego, ale powiem szczerze, że są bardzo ładnie zrobione. W ogóle nie zniszczone. W ogóle jak nówka. Co prawda nie moja wada. Ja noszę okulary na dal, czyli do telewizora potrzebuję na przykład. I one są naprawdę idealne. 2 euro tylko kosztują, więc sobie je wezmę, bo potrzebuję drugą parę w razie W. A one są bardzo ładne, te oprawki, także idą ze mną. Mogę sobie nawet wziąć taki etui za 50 centów, także mam za 2,5 euro nowe okulary, oczywiście bez szkieł. Ała, mój palec, no nie chce mnie puścić, no. Bierzemy. Tutaj mamy jakąś taką filiżankę. Obok pisze Meissen za 55 euro. Wazon. I w sumie to nie wiem, co tu jeszcze jest, bo nie widać. Ale ta filiżanka mnie zainteresowała, muszę ją zobaczyć. Widzę, że tam jest nalepka 15 euro, więc niedużo. Oglądamy. Jeśli chodzi o tą filiżankę, to talerzyk był z miśni, a w sensie, no wiecie, te miecze, a filiżanka była z Stadt Meissen, no tak niefajnie trochę. No to powinny być dwie, wtedy jest komplet. Dwie rzeczy z tą samą sygnaturą. Jednak, czy ja tu coś zauważę fajnego? Tu mam jakiś nowy. Co to jest? Wunsiedel. O, 50 centów i talerzyki fajne. A u góry mamy jakieś dzbanki. Ten jest po 4,50 i to jest coś nowoczesnego, ale nie w moim typie, bo no nie ukrywajmy, nowoczesne rzeczy też mi się podobają. Niektóre, na przykład WMF bardzo lubię, Lambert bardzo lubię. Co ja jeszcze bardzo lubię? No jest tych firm trochę, tych nowocześniejszych, które bardzo ładne rzeczy robią. I czasem oko zawiesza na nich też. Co ja to pamiętam jeszcze z firm, które są nowocześniejsze, ale bardzo przykuwają mój wzrok zawsze, na przykład Brabantia, na przykład Villeroy Boch, chociaż Villeroy Boch jest też starszy, ale są też nowocześniejsze rzeczy, tak samo jak w WMF-ie. WMF potrafi mieć ponad 100 lat, więc może dla niektórych niespodzianka, ale tak jest. Co tam jeszcze było? Jest tych film trochę, teraz pewnie nie przypomnę sobie wszystkich, ale trochę ich jest, tych nowocześniejszych, w sensie, które może do tych czasów dalej produkują.
Tutaj mamy taką fajną, w zasadzie to szafkę, nie witrynkę, bo szkła nie ma, ale bardzo ładna, 215, zobaczcie. Coś nowego, niewysoka, jakiś 1,50 m, coś w tym sensie. I tu mamy jeszcze ładny wazon, o taki. A tutaj piękne biurko, zobaczcie. Bardzo ładne to biurko. Nawet tu jakiś napis był. Nie wiadomo jaki. Ale fajne drzewo. A tu zwierzchło skórka, taka cieniutka. I jeszcze była taka grawerowana. Zobaczcie, 59 €. Bardzo ładny ten stolik. O, i teraz nic nie widzę. Kompletnie. Może zrobię to bez okularów. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną chodzicie na różne plomarki w Niemczech i pchle targi jakby i sklepy używane. I ja w nich czasami coś kupuję na tych plich targach i na tych sklepach, a potem Wam pokazuję, najpierw Wam pokazuję te pchle targi, a potem Wam pokazuję, co mi się udało zdobyć za niewielkie pieniądze, bo staram się, żeby to było za niewielkie kwoty. I to właśnie za niewielkie kwoty mniej więcej kupiłam te okulary ostatnio. Macie je też na filmie. Ja noszę okulary, słuchajcie, tylko do telewizora, więc na daleko nie. Na blisko widzę bardzo dobrze, więc dlatego nagrywam zawsze bez okularów. Słuchajcie, te okulary kosztowały 2 €, ale one są naprawdę w idealnym stanie. Ktoś, nie wiem czemu może zmieniał oprawki, może mu się ta oprawka nie podobała, ale one są jakby nie były w ogóle używane. Ja w nich nic nie widzę. Także wy widzicie w tej chwili mnie, ale ja siebie nie widzę w ekranie. Mam bardzo podobne te drugie, które noszę do telewizora i pomyślałam sobie, bo one tylko 2 € kosztowały, to sobie je wezmę i zrobię sobie drugą parę, taką wiecie, na zapas, taką zapasową, która jakbym rozbiła albo coś takiego. Zawsze warto mieć 2 pary okularów, a nie tylko jedne, nie? Także za 2 € myślę, że są w idealnym stanie, sobie tylko szkła wymienię, optyka i będzie super. Słuchajcie, co kupiłam jeszcze? Tych zakupów jest dzisiaj, słuchajcie, naprawdę sporo. One się nazbierały w ciągu paru dni. To nie było tak, że pojechałam w jeden dzień i kupiłam tyle naraz, absolutnie nie. Jest tu jedna niewiadoma, która, nie wiem, może pomożecie mi odkryć, co to jest. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, jest, w zasadzie to drugą, bo okulary były pierwszą, jest taki pojemniczek na kakao stary w stylu Delft, natomiast tutaj na dole jest tylko takie małe dy. Ale czy taka sygnatura kiedyś była, nie wiem. Ona jest taka trochę dziwna, Wam pokażę. Ona tak wygląda. Tak mniej więcej wygląda, taki mały stempel. Być może, że jest to jakaś pochodna od Delfta, albo jakaś, też może być jakaś podróbka, trudno powiedzieć. W każdym razie ja mam bardzo podobne tam u góry na szafie tego typu właśnie pojemniki, tylko tamte mam z czarnym napisem, a ten jest taki, wiecie, typowo z motywem holenderskim, z niebieskim. Wzięłam go sobie, bo kosztował tylko 1,50 €, a ładnie wygląda, więc gdzieś może mi się przyda. Ciężko mi go było zostawić. Słuchajcie, co jest następną rzeczą? Następną rzeczą jest właśnie ta niewiadoma, która pomyślałam, wezmę, bo nie wiem, co to jest i do czego to mogło służyć. Jest to taki piękny
Pojemniczek, widzicie? Co to mogło być? Bo to ani nie jest, wiecie, nie ma tutaj jakiegoś wcięcia na łyżeczkę. Jeżeli to była ewentualnie kiedyś jakaś cukierniczka, chociaż jest bardzo mała jak na cukierniczkę. Powiem szczerze, że nie wiem, do czego to mogło służyć. Sygnaturki tu nie ma, są tylko numerki i to bardzo delikatnie je widać. Dziwny ten pojemnik. Powiem szczerze, że ja jeszcze takiego pojemnika nigdy nie widziałam. Oczywiście widziałam w tej formie coś dużego, typu waza, typu jakaś cukiernica, ale wiecie, z pokrywką. Być może to jakaś pokrywka była, chociaż nic na to nie wskazuje. Nie mam pojęcia, powiem szczerze, do czego to mogło służyć. Szukałam tego w internecie, ale nie znalazłam. Kosztowało to 2,5 euro. Chyba muszę poświęcić temu więcej czasu, żeby odkryć, co to jest, bo jak do tej pory niestety nie udało mi się. Jest to tak pięknie malowane. Malatura jest naprawdę bardzo ładna. Jest to na pewno bardzo stare, bo te numery jest to 2040. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Na pewno może to służyć jako dzbanuszek na jakieś małe kwiatki, niezapominajki albo coś w tym sensie, albo cokolwiek, jakieś małe, drobne kwiatuszki. O, na konwalie na przykład, nie? Ładnie by wyglądały. Ale do czego to służyło? Nie mam pojęcia. Może macie jakieś pomysły? To razem się pogłówkujemy, co to mogło być. Nie mam głowy, niestety. I słuchajcie, przedostatnią rzeczą jest taka ramka. Taka ramka tutaj. Ona jest taka zielonkawa. Ja już taką w domu mam. Kosztowała 2,5 euro. Widzicie, ona ma takie zielonkawe boki. Ja mam dokładnie, ona tu nie ma żadnej nalepki, kompletnie, co to mogła być ewentualnie za firma, ale ja już taką mam, bardzo podobną, tylko większą. Nawet mam w niej zdjęcie nasze, to z podróży poślubnej. Słuchajcie, i tutaj na tej, ja może to zdjęcie wyciągnę, żeby Wam pokazać dokładnie, tutaj na tej większej, którą mam już, jest napisane Filippi. Jest to taka marka, która robi takie oprawki bardzo takie jakościowo i wiecie, porządne. I działa to na zasadzie takiej, że to się tak z boku do środka wsadza. No i się to trzyma, nie? I tutaj w tym, ta co dzisiaj znalazłam, to jest taka, ona jest mniejsza troszkę. Sobie spróbuję jakoś wyciągnąć ze środka tą kartkę, bo widzę, że się ją jakoś nie da wyciągnąć. Czemu to tak? Bo to jest bo to jest taka wciśnięta, taka większa tekturka. Będę musiała jakimś nożykiem sobie to wyciągnąć, bo jej się tak wsadza albo od środka, albo od boków te obrazki, czy tam fotografie, nie? No i mam drugą taką samą, że tak powiem. Ja myślę, że ta nalepka, która tu była z boku, pewnie ktoś zdrapał i dlatego jej nie ma, ale to jest chyba ta sama firma i ta sama marka, tylko po prostu mniejsza ramka za 2,5 euro. Myślę, że one są bardzo drogie, bo one kosztują chyba nawet prawie 40 euro za ramkę, więc nie mało. Słuchajcie, i ostatnią rzeczą jest coś pięknego. Coś, o czym opowiadałam Wam już jakiś czas temu, że trafiło się, bo ja tak jak mówiłam, na tych sklepach używanych nie byłam tylko raz, tylko byłam parę razy, żeby nagrać film. I trafiło się cacuszko. Nawet sobie pomyślałam wtedy, w tym momencie, jak to na półce leżało, że popatrzcie, dopiero co robiliśmy rozdanie i jedna pani wygrała dzbanek Karla Tilscha. Ja go oddałam, ja go wysłałam, pani go też dostała i już trafia do mnie następny. Słuchajcie, pokazuję już Wam go. Piękny, taki moim zdaniem taki wyglądający imbryczkowo, jakoś tak kojarzy mi się z takim małym imbryczkiem, bo to nie jest taki, wiecie, wysoki dzbanek, tylko taki niski, w pięknym, moim zdaniem, klimacie. Pokażę Wam sygnaturę. O, taką sygnaturę ma Karl Tilsch. Piękny. Kurczę, jest naprawdę w idealnym stanie. Kosztował 9,5 euro. I ja już bardzo podobny mam. Nie wiem, czy powinnam go pokazywać w tym filmie, bo on jest chyba dużo ładniejszy niż ten, chociaż ten jest piękny, ale wiecie, zawsze może coś być ładniejszego, nie? To tak już jest. No,
ten i tak skradł moje serce. Jak go zobaczyłam na półce, mówię, no kurczę, idziesz ze mną, ile byś nie kosztował, idziesz ze mną. A ten drugi, słuchajcie, który jest u mnie w domu już, no, dobrych parę lat, ja go Wam chyba nigdy nie pokazywałam. Myślę, że go możemy sobie porównać. I to nie jest Karel Tilsch, zobaczcie. No, który jest ładniejszy. No ja myślę, że ten po lewej stronie, czyli ten tu, ten jest ładniejszy. Wyjątkowo ten jest piękny. Czekajcie, ja sobie jeden odłożę, żeby mi się któryś nie rozbił, ale one są formą dość do siebie podobne. Zgadnijcie, co to jest. To już u mnie jest długo. Kiedyś to kupiłam w internecie i nawet przyszło całe. No, odpukać, niemalowane, jak to mówią. Przyszło całe, zdobienia ma przepiękne i w ogóle te złocenia, które są nigdzie nie starte. Zobaczcie, jakie jest piękne. To jest cudowne. Ciekawe, kto z Was zgadł, co to jest. No ja myślę, że przepraszam, ale jestem trochę zaziębiona. I tak dziwne, że tu nie smarkam, przepraszam, ale mam straszny katar ostatnio. Co to jest, moi drodzy? Zobaczcie. Zobaczcie, jaki to jest ćmierów. Ćmierów jest to z kolekcji Złoty Czar. Bardzo się cieszę, że jest u mnie w domu i udało mi się go wtedy dostać, bo to jest, wiecie, takie cacuszko. One są już teraz bardzo rzadkie i dostać taki jest bardzo ciężko. I już nie mówię o tym, ile są warte, bo są dużo warte pieniędzy. Ale tak jak mówię, tak mi się skojarzyło. Tak mi się skojarzyło, jak pokazywałam Wam, jak go znalazłam w sklepie, że one są do siebie podobne, dość mocno nawet kolorem, taki, wiecie, Elfenbein i stoją teraz razem, bo myślę, mi się wydaje, że bardzo do siebie pasują, chociaż jeden to nie jest, to jest Śmielów, a drugi to jest Karel Tilsch. I słuchajcie, to jest wszystko. Myślę, że zakupy były udane. Co prawda Śmielów nie jest z teraz, ale chciałam go Wam pokazać, bo to jest taki rarytas. Może ktoś takiego szuka i gdzieś w internecie będzie chciałby to kupić, to zobaczy sobie. Ja Wam dziękuję, słuchajcie, na dzisiaj. Dajcie znać, co Wam się bardzo podobało, co widzieliście na sklepach, na półkach i widzimy się w następnym filmie. Pa!